Pierwszy motocykl jest jak pierwsza dziewczyna. Czasami chcesz się tą relacją chwalić, a czasami lepiej nikomu o tym nie wspominać. Co zrobić, żeby ten wybór był trafiony i żebyś tą pierwszą miłość pamiętał do końca życia? Zaproponujemy Wam dzisiaj nie jedną, nie dwie, a 3 propozycje nakedów klasy 700, świetne na pierwszą maszynę. Oglądajcie! W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam propozycje dla osób początkujących, ale nie tylko, dla osób, które szukają fajnego, uniwersalnego nakeda, który sprawdzi się świetnie na co dzień, będzie lekką i poręczną maszyną. I przedstawiamy Wam 3 japońskie propozycje nakedów klasy 700, czyli Suzuki GSX 8S, jeden z najbardziej popularnych nakedów na rynku, czyli Yamaha MT-07 oraz Kawasaki Z650. Ogólnie z tą pojemnością coś się pokićkało. Kiedyś były 600, 900, 1000 i tyle. Teraz 600 zmieniło się 650, tutaj mamy 689 cm, więc jest prawie 700, a tutaj mamy 776, więc jest prawie 800, więc tak naprawdę motocykle, mimo tego, że są w podobnej klasie pojemności, każdy z nich ma tą pojemność troszkę inną. Co się stało z tymi klasycznymi 600-kami? Myślę, że producenci po prostu troszkę podnoszą pojemność, żeby móc upchać jeszcze jedną kategorię 400, kategorię 500, motocykli o jeszcze mniejszej pojemności, gdzie przy klasycznych 600-kach już za bardzo nie było na nie miejsca, więc wszystkie 600-ki troszkę poszły z pojemnościami w górę, a w to miejsce, w tą lukę Kawasaki sprytnie wrzuciło swoje Z500, czyli tam jest też 450, Yamaha swoją 300, Suzuki nie ma takiej pojemności, może na razie, może jeszcze coś kiedyś przedstawią. Natomiast faktycznie te pojemności troszkę poszły nam w górę, a widzimy trend, jaki jest na rynku. W tej klasie górują silniki dwucylindrowe, górują silniki rzędowe, no i ta pojemność mniej więcej u każdego producenta jest zbliżona. Więc silnik dwucylindrowy sprawdził się w praktyce bardzo dobrze. Oczywiście cała masa hejterów, którzy kochają czterocylindrowe rzędówki w pojemności 600, powiedzą, że silnik dwucylindrowy nie jedzie, że ta moc w ogóle nie jest oddawana. Co to jest moc poniżej 100 koni? Słuchajcie, do miasta moment obrotowy silnika dwucylindrowego jest rewelacyjny. Oddawanie mocy i to, jak motocykl od świateł do świateł przyspiesza, niekoniecznie z potrzebą kręcenia go na wysokie obroty, jest rewelacyjny i to jakby rynek zweryfikował i potwierdził, powiedział jak najbardziej, tak, dwucylindrowce w tej pojemności sprawdzają się super i będą tak te motocykle produkowane. Przejdźmy sobie szybciutko do silników, tak jak wspomniałem. Zaczynając od Kawasaki, 650, 68 koni mechanicznych, silnik dwucylindrowy rzędowy. Yamaha, oczywiście silnik CP2, 689 cm3, więc troszkę więcej pojemności. Oczywiście również 2 cylindry w rzędzie, 73,5 konia mechanicznego. Natomiast silnik CP2 jest to silnik tak zwany crossplane, czyli wykorbienie inne niż w Kawasaki. Mamy tutaj przesunięcie korbowe o 270 stopni. Suzuki ma tutaj największą pojemność, no i też najwyższą dzięki temu moc. Mamy tutaj 776 cm3, również 2 cylindry w rzędzie i również wykorbienie zbliżone do Yamahy, czyli ten taki big bangowy dźwięk, fajne basowe brzmienie i 84 konie mechaniczne, więc oczywiście jeżeli chodzi o moc, wygrywa tutaj Suzuki, ponieważ też ma największą pojemność. Wszystkie te motocykle swój taki pik, ten najwyższy punkt mocy uzyskują w granicach 8-8,5 tysiąca obrotów, więc jeżeli chodzi o obroty, mamy tutaj sytuację bardzo zbliżoną. Jeżeli chodzi o moment obrotowy, 64 N momentu obrotowego dla Kawasaki, 68 N dla Yamahy i 78 dla Suzuki. Bezwzględnie silnik Suzuki wychodzi na papierze najlepiej. I oczywiście co do samej jazdy też tak się zachowuje. Czuć tą dynamikę, czuć ten power, czuć to, że on ma taki pazur, lubi wyższe obroty. Natomiast jeżeli chodzi o silnik Yamahy, wszyscy doskonale wiedzą, że te 73 konie mechaniczne w odczuciu takim realnym czujemy, jakby tej mocy było więcej. On ma taki mocny power z niskich obrotów, takie dość mocne uderzenie, które powoduje, że
odczuwamy, jakby ten motocykl był znacznie mocniejszy niż jest na papierze. Co do Kawasaki, tu mamy bardzo poprawną charakterystykę pracy i w moim odczuciu ten motocykl lepiej zachowuje się na obrotach wyższych niż na obrotach niższych, bo faktycznie z uwagi na brak tego wykorbienia, tutaj wykorbienia 270 stopni, czyli wykorbienie klasyczne, tutaj faktycznie ten motocykl potrzebuje troszkę obrotów, żeby ten power się pojawił, więc te charakterystyki będą się od siebie troszkę różnić. Yamaha i Suzuki charakterystyki bardzo zbliżone, dużo powera od samego dołu. Kawasaki lepiej zachowuje się jednak w obrotach wysokich. Idąc dalej co do samych konstrukcji, każdy z tych motocykli ma ramy stalowe. Rama stalowa rurowa Kawasaki, rama stalowa rurowa w Yamasze. Tutaj mamy ramę stalową, nie jest to rama rurowa, tylko jest to taka bloczkowa rama, imitując delikatnie ramę aluminiową. Te takie płaskie elementy, jak to w Suzuki w wielu modelach, praktycznie w każdym modelu klasy 800 jest zastosowana taka sama rama, więc to Suzuki troszeczkę wyróżnia. Co do wagi tych pojazdów. Suzuki, z uwagi na to, że jest to motocykl jednak największy, jest też motocyklem najcięższym. Mamy tutaj 202 kg z pełnym zbiornikiem paliwa. Zbiornik paliwa 14 litrów. Yamaha wychodzi najlżej. Jest to maszyna najlżejsza. Mamy tutaj 183 kg, również z pełnym 14-litrowym zbiornikiem paliwa. Kawasaki jest jakby wagowym średniakiem. Mamy 188 kg, również z pełnym zbiornikiem paliwa i plus dla Kawasaki za 15-litrowy zbiornik mamy jednak tych litrów troszeczkę więcej, więc będzie też większy zasięg tego motocykla. Co dla osób początkujących jest ważnym elementem? Ważnym elementem jest wysokość kanapy. Na pewno w tym temacie wygrywa co do najniższego motocykla, wygrywa Kawasaki. Mamy tutaj 79 cm wysokości siodła, natomiast kanapa jest bardzo wąska, co daje taki efekt tego, że czujemy, jakby ten motocykl był jeszcze niższy niż te 79 cm. 80,5 cm dla Yamahy i 81 dla Suzuki, więc kolejny raz potwierdza się to, że ten motocykl jest motocyklem największym. Jeżeli chodzi o takie tematy trakcyjne tych pojazdów, czyli zawieszenia. W przypadku zawieszenia Yamaha i Suzuki wychodzą podobnie. Mamy tutaj zawieszenia typu upside down, zawieszenia bez regulacji. Jeżeli chodzi o zawieszenie tylne, amortyzator klasyczny z regulacją napięcia wstępnego sprężyny oraz dla Yamaha Plus za regulację tłumienia w amortyzatorze tylnym. Jeżeli chodzi o Kawasaki, zawias totalnie prosty, zawias, który nie ma żadnej regulacji, ani napięcia wstępnego sprężyny, ani żadnego tłumienia, więc tutaj Kawasaki wychodzi jakby z najbardziej prostym zawieszeniem. I oczywiście, jeżeli chodzi o przód, tak jak widzicie, zawieszenie klasyczne, nie ma tutaj upside downu, czyli ta masa nieresorowana będzie w tym motocyklu większa, więc te cechy motocykla jakby sportowego Kawasaki będą wychodziły najsłabiej. Jeżeli chodzi o hamulce, podobnie, Kawasaki tutaj troszeczkę odstaje, ponieważ mamy tutaj co prawda podwójne tarcze, bardzo ładny kształt tarcz, taki wave, natomiast zaciski są standardowe, nie są to zaciski zamontowane radialne, nie są to monobloki, podwójne, które mają swoją poprawną, dobrą skuteczność hamowania, natomiast oczywiście jeżeli chodzi o Yamaha i jeżeli chodzi o Suzuki, tutaj hamulce na fajnym, wysokim poziomie, mamy czterotłoczkowe, radialnie zamontowane monobloki i naprawdę dużo lepsza skuteczność hamowania. Pompy, klasyczne pompy standardowo zamontowane w każdym z tych motocykli. Jeżeli chodzi o elektronikę, no tutaj temat się dość mocno rozwija cały czas, każda marka co chwilę coś w swoim motocyklu oferuje nowego, co chwilę jakieś update'y wprowadza i tutaj faktycznie moim zdaniem Suzuki wychodzi najkorzystniej i wychodzi jakby najlepiej, ponieważ mamy tutaj już takie rozwiązania jak Quick Shifter, który działa w górę i w dół w standardzie. W przypadku Yamaha Quick Shifter możemy sobie dokupić już od tego roku, od 2025 roku, kiedy Yamaha zastosowała elektroniczną przepustnicę. Ten Quick Shifter będzie działał również w górę i w dół, ale musimy sobie go dokupić. W przypadku Kawasaki w modelu Z650 nie ma możliwości zastosowania Quick Shiftera oryginalnego, fabrycznego. W roczniku 2026 model Z650S będzie taki Quick Shifter posiadał z możliwością zmiany biegów w górę. Idąc dalej co do elektroniki, każdy z tych motocykli oczywiście posiada systemy bezpieczeństwa, posiada elektronikę, która pilnuje, aby te motocykle były bezpieczne i aby pewnie się nimi jeździło. Oczywiście o ABS-ach nie wspominam, bo to już są na tyle rozwiązania klasyczne, że
temat pomijamy. Każdy z tych motocykli również posiada kontrolę trakcji. I Kawasaki tutaj jest super. Jedna z pierwszych marek, która tą kontrolę trakcji wprowadziła. Co prawda było to w 2024 roku, kiedy się pojawił ten model, ale z regulacją w 2 poziomach i z możliwością wyłączenia. Jeżeli chodzi o Yamahę, od 2025 roku się ta kontrola trakcji pojawiła, również w 2 poziomach regulacji. I tutaj znowu w przypadku Suzuki, jak model 8S pojawił się na rynku, to naprawdę był motocyklem bardzo innowacyjnym, a jest już z nami 3 lata. I tutaj kontrola trakcji jest z możliwością regulacji w 3 poziomach. Oczywiście każdy z tych motocykli mamy w naszych osobnych filmach, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć szczegóły wyświetlacza, zachęcamy do naszych wcześniejszych produkcji, gdzie możecie zobaczyć sobie 8S, gdzie możecie sobie zobaczyć MT7 oraz Kawasaki Z650. Idąc dalej, jeżeli chodzi o tryby jazdy, tutaj Yamaha i Suzuki te tryby jazdy posiada, Kawasaki, tak jak wspomniałem, niestety nie. Każdy z tych motocykli wychodzi w wersji na kategorię A oraz na kategorię A2, więc jest to też świetna propozycja dla osób, które zrobiły prawo jazdy kategorii A2 i w wieku 18 lat mogą się poruszać takim pojazdem z ograniczoną mocą do 35 kW, czyli okolice 55 koni mechanicznych. Te motocykle wtedy są z tą łagodniejszą charakterystyką pracy, gdzieś tam moment obrotowy się dość szybciej ucina. W przypadku Suzuki w trybie kategorii A2 ten motocykl traci jedną mapę, pracuje wtedy tylko na jednej mapie i ta moc jest w ten sposób ograniczona, oczywiście elektronicznie. W temacie gadżetów i w temacie innowacyjnych, fajnych rozwiązań, komunikacja z telefonem komórkowym. Na pewno to najlepiej ma rozwiązane Yamaha, ponieważ w tym nowym modelu Yamaha dostała pakiet elektroniki, który w MT9 znajdziecie, czy w Tracerach, czyli mamy komunikację z telefonem komórkowym i to taką pełną komunikację, że widzimy, kto dzwoni, widzimy treść SMS-a, początek SMS-a, bo nie możemy odczytywać w trakcie jazdy, jak również mamy tutaj wygraną nawigację. Możemy sobie odpalić nawigację przy użyciu aplikacji Garmin Street Cross i darmowa nawigacja pokieruje nas w dowolne miejsce ze ściągniętej mapy, którą na telefon sobie ściągniemy. Oczywiście również obsługa odtwarzacza audio w interkomie, jeżeli słuchamy sobie muzyczki, to możemy za pomocą aplikacji, za pomocą sterowania z wyświetlacza tą muzyką sterować. Jak również mamy taką rzecz jak sprawdzanie prognozy pogody. Więc pod kątem takiej elektroniki Yamaha na pewno zrobiła tutaj najlepszą robotę i najlepiej ten motocykl do tego przygotowała. Oczywiście ogromny plus dla Kawasaki za to, że już od 5 lat taką komunikację w swoim motocyklu posiada. Jest to komunikacja znacznie prostsza, natomiast jest więc super, że możemy sobie ten telefon z motocyklem połączyć i powiązać. Więc tak naprawdę co wybrać, jeżeli szukamy pierwszego motocykla? Bardzo oczywiście prostą rzeczą jest to, aby motocykle porównać wizualnie i który motocykl się będzie najbardziej podobał. Jeżeli chodzi o Kawasaki, no to Kawasaki zawsze robi motocykle bardzo ładne. Ten przód, ta LEDowa lampa wygląda super, wygląda świeżo. Mimo tego, że tak jak wspomniałem już 5 lat jest na rynku, nawiązuje do poprzedniego Z900, więc jest ten charakterny styl, ten styl Tsugomi od Kawasaki i to na pewno użytkownikom się podoba. Oczywiście za rok wchodzi nowa wersja, która będzie miała nową mapę, która będzie nawiązywała do nowego Z900, więc fajnie, bo ta jakby linia jest kontynuowana. Jeżeli chodzi o Yamaha MT-07, 2025 rok przynosi nam lift i oczywiście z tego cyklopa przechodzimy na takiego bardziej liska, czyli mamy te fajne takie pozycyjne lampy i centralnie na czole naszego liska zamontowana soczewka, 2 soczewki światło mijania i soczewka od świateł drogowych. Jeżeli chodzi o Suzuki, Suzuki ma tą taką charakterystyczną, bardzo ostrą linię. Od kiedy pojawiła się na rynku, nie miała żadnych liftów i nie miała żadnych zmian, więc tak naprawdę ten styl jest cały czas zachowany. Uważam, że jest to styl świeży, dość taki agresywny, dynamiczny. Te takie panele mocno tutaj zaostrzone, mocno powstawiane. Przód agresywnie wyglądający, też taki dzióbek ostry. Tutaj oczywiście światła pozycyjne, które włączają nam się po bokach i 2 soczewki, podobnie jak w Yamaszce, soczewka odpowiadająca za światło mijania i dołączone światło drogowe.
Co do świateł, tutaj zwróćcie sobie uwagę, że Suzuki jako jeden już z nielicznych producentów zastosował kierunkowskazy żarówkowe. Wszyscy pozostali producenci już zastosowali światła LEDowe. Tutaj natomiast Suzuki zostało przy tych takich troszkę mało estetycznych światłach żarówkowych. No cóż, przy tak nowoczesnym motocyklu chyba spodziewalibyśmy się świateł LEDowych, natomiast na pewno jest to rozwiązanie sprawdzone i no, w miarę budżetowe. Więc co do aspektów wizualnych, no musielibyście odpowiedzieć sobie sami. Czasami jest tak, że zakochujemy się w jednym motocyklu i koniec, i już po prostu mu ten motocykl, nawet niespecjalnie nas interesują walory jakby silnikowe, czy tam cechy jakby jak się zachowuje na torze, tylko zakochaliśmy się wizualnie i koniec, i ten motocykl musi być nasz. Jeżeli chodzi o jazdę tymi motocyklami, no na pewno jeżeli ktoś ceni sobie taką sportową dynamikę i dynamikę bardziej w kierunku sportu, to na pewno Suzuki zapewni tutaj najwięcej wrażeń i w temacie zawieszenia, i w temacie hamowania, i w temacie przyspieszania. Ten motocykl pokaże nam jakby najwięcej. Dlatego też pytanie, czy ten motocykl na pewno sprawdzi się jako motocykl pierwszy. Czy ten motocykl dla osoby totalnie bez doświadczenia nie będzie przypadkiem motocyklem za mocnym? Szczególnie, że ta charakterystyka pracy, ten mocny dół powoduje, że maszyna od razu rwie się nam do startu, więc oczywiście przy lekkim odkręceniu gazu maszyna od razu będzie nam startowała do jazdy. Natomiast każdy z tych motocykli będzie taką charakterystykę, może nie aż tak dynamiczną, ale taką charakterystykę przedstawiał, ponieważ są to w każdym z tych silników 2 cylindry w rzędzie będzie powodowało, że ten motocykl tak się będzie zachowywał. Jeszcze jedna uwaga co do tyłów tych motocykli, co do opon, a bardziej kół. Jeżeli chodzi o szerokość tylnej opony, Kawasaki w swoim modelu ma zastosowaną 160, więc to jest najwęższa opona w stawce. Konkurenci Yamaha ma tutaj 180 oraz Suzuki również ma 180, więc tutaj jeżeli chodzi o tą masywną, wizualną stronę motocykla, jeżeli ten motocykl mimo niedużej pojemności ma wyglądać poważnie, ma wyglądać solidnie, no to faktycznie ta 180 będzie takie wrażenie robiła. Tutaj motocykl zgrabny, motocykl zwinny, na pewno ta wąska opona przy przerzucaniu motocykla w zakręt będzie zachowywała się fajnie, ale faktycznie wizualnie tutaj plus dla Yamahy i plus dla Suzuki. Tak jak sobie zwrócicie uwagę, podobny styl, czyli we wszystkich trzech motocyklach wydech zamontowany pod spodem. Ta cecha tych nowoczesnych motocykli, nisko do ciężkości, nie mamy już tych wystających z boku wydechów, tylko zamontowany pod spodem wydech, który widać, że po prostu już na tym rynku się przyjął jako taki trend. Więc dla osób, które cenią sobie dynamikę, Suzuki i Yamaha myślę zaprezentuje troszkę większą, troszkę lepszą charakterystykę pracy. Dla osób, które sobie cenią elektronikę i cenią sobie nowoczesne rozwiązania, nowoczesną technologię, Yamaha super się przygotowała, ponieważ tak jak wspomniałem, bardzo rozbudowana komunikacja z telefonem komórkowym. Oczywiście Yamaha również jest produkowana w wersji YAMT, czyli z zautomatyzowaną skrzynią biegów, która dodatkowo jest wyposażona w tempomat, więc 700 z tempomatem w YAMT świetne rozwiązanie. I tu oczywiście te nowoczesne kierunkowskazy, ten akcelerator dźwięku wykręcanej przepustnicy, tej dynamiki jazdy. Są to takie gadżety, które Yamaha naprawdę robi ze smaczkiem i dobrze się do tego przygotowuje. Jeżeli chodzi o Kawasaki, na pewno jest to maszyna, która świetnie się sprawdzi dla osób niskich. Dla osób, które mają wzrost poniżej 1,70 m, dla osób, które sobie cenią komfort pełnego kontaktu z podłożem, nie stawania na palcach, tylko jakby podparcia pełnymi nogami. Też pozycja na tym motocyklu, tak jak wspomniałem, jest bardzo przyjemna. Siedzimy w tym motocyklu dość głęboko. Tutaj też trzeba sobie zwrócić uwagę na to, że kierownica w Kawasaki jest troszeczkę inaczej wyprofilowana. W Yamasze oraz Suzuki kierownica jest dość szeroka. Jest tam ten tak zwany fatbar, czyli kierownica szeroka, która się zwęża na zewnątrz. Tutaj kierownica jest o stałej średnicy na całej długości. Natomiast ona jest troszkę bardziej wygięta w stronę zbiornika paliwa, czyli te ręce są troszkę jakby bliżej zbiornika. No i to daje taką fajną, przyjemną, komfortową pozycję za sterami. Nisko siedzimy w motocyklu, plus ta kierownica blisko nas, więc może to powodować taką bardziej zrelaksowaną, komfortową pozycję. W przypadku Yamahy i w przypadku
Suzuki jednak będziemy troszeczkę bardziej siedzieć na przednim kole. Tam ta szersza kierownica powoduje, że przechylamy się automatycznie naprzód motocykla, dociskając przednie koło. To są oczywiście, tak jak wspomniałem, te cechy motocykli bardziej sportowych, więc tutaj na pewno Kawasaki będzie maszyną wygodniejszą, jeżeli nawet chcielibyśmy gdzieś tym motocyklem pojechać sobie na niedzielny wypad i pojechać sobie dalej. Oczywiście osoby wysokie w tym motocyklu będą miały troszeczkę ciężej, żeby się zmieścić. Tutaj dla osób wysokich zdecydowanie bardziej polecamy Yamahę od tegorocznego modelu, która troszeczkę przez zmianę pewnych drobiazgów urosła, oraz Suzuki, które jest na pewno w całej tej stawce motocyklem największym. Tak jak wspomniałem, mimo tego, że między Yamahą a Suzuki mamy 1,5 cm różnicy wysokości kanapy. Zwróćcie sobie uwagę, że tutaj już nie stoję tak pewnie, tutaj już nie stoję tak jakby głęboko, pięta jest lekko w powietrzu. No i faktycznie czuć, że ta szersza kanapa powoduje, że ten motocykl wydaje się znacznie wyższy niż 1,5 cm w stosunku do Kawasaki, a jeżeli chodzi o Suzuki, no to tutaj bardzo podobnie jak Yamaha, może jakby kanapa z uwagi na to jest troszeczkę węższa, może nawet trochę robić wrażenie motocykla niższego niż Yamaha. A tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o pozycję, no to jednak troszeczkę się przychylamy naprzód i ta pozycja jest troszeczkę bardziej sportowa niż w motocyklu Kawasaki czy w motocyklu Yamaha. Więc trudny wybór przed Wami. Jeżeli chodzi o egzaminy, chyba najczęściej na egzaminach stosowana jest Yamaha oraz Kawasaki. Suzuki ze swoim Gladiusem wcześniejszym znacznie częściej pojawiała się na egzaminach. Co to oznacza? Oznacza to, że idąc na egzamin jeździcie w szkole nauki jazdy danym motocyklem i jeżeli dobrze Wam się tym motocyklem jeździ, to bardzo często automatycznym wyborem jako pierwszy motocykl jest ten motocykl, na którym się uczyliście jeździć, bo czuliście się na nim pewnie, czuliście się na nim dobrze i komfortowo. I bardzo często dzięki temu wybór pada właśnie na któryś z tych motocykli. Na pewno aspekt cenowy jest bardzo ważny i tutaj Suzuki swój motocykl wyceniło najwyżej, ponieważ katalogowo Suzuki wycenia swoją maszynę na 39 900 zł, więc jest to cena dość wysoka. Yamaha wycenia maszynę swoją na 35 900 i Kawasaki identycznie wycenia swoją maszynę na 35 900 zł. Ale oczywiście z uwagi na wyprzedaże roczników, z uwagi na pewne biuletyny, na modele, które są z produkcją powiedzmy 2024, a model 25, bardzo często na rynku zdarzają się super promocje, gdzie każdy z tych motocykli można kupić sporo taniej. Natomiast jeżeli chodzi o ceny katalogowe, Suzuki wychodzi najdrożej, natomiast też oczywiście w tym motocyklu można powiedzieć, że dostajemy najwięcej, ponieważ sam ten quick shifter, czy tryb jazdy, czy te kontrola trakcji, w tym motocyklu ta elektronika naprawdę robi swoje, plus mamy najwyższą moc oraz największy moment obrotowy, czyli te wrażenia silnikowe będą najwyższe. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, który z tych motocykli jest najlepszy. Porównaliśmy parametry, powiedzieliśmy, w czym motocykl jest jeden lepszy od drugiego. Tutaj zdecydujcie sobie sami, czy zależy Wam na trwałości, czy zależy Wam na elektronice, czy może na parametrach sportowych, silnikowych. Natomiast którego motocykla byście nie wybrali, motocykl da Wam niesamowitą frajdę z jazdy, przyjemność z prowadzenia, przyjemność z użytkowania motocykla na co dzień, szczególnie jeżeli motocyklem jeździcie dużo, jeździcie nim w mieście. Poręczność i lekkość tych maszyn spowoduje, że w każdym z nich zakochacie się i będzie to na pewno świetny kompan rozpoczęcia przygody z motoryzacją i wcale to nie będzie oznaczało, że po roku czy po dwóch będziecie musieli tą maszynę zmienić. Ona naprawdę da Wam mnóstwo frajdy z jazdy, a na pewno zrobi to bardzo bezpiecznie. Każdy z tych japońskich motocykli ma świetną jakość wykonania i na pewno pomoże Wam rozpocząć przygodę z motocyklami w bezpieczny i pewny sposób. Dziękujemy za oglądanie. W naszej następnej produkcji chcielibyśmy również zrobić porównanie i porównamy sobie tutaj zawodników już z takiej mocnej, wysokiej półki. Porównamy sobie motocykle pojemności 1000. Do zobaczenia.